Obiektyw mam zaparowany, więc nic nie widać, ale jest 4 rano, jestem w budce telefonicznej. Właśnie jest burza. Wczoraj szłam po ciemku do 19:30, bo nie było absolutnie nic płaskiego i żadnego miejsca, w którym mogłabym się rozbić. Penetrowałam jakiś jar, ale to się nie dało, więc przeszłam jeszcze tunel po ciemku, prawie by mnie rozjechała ciężarówka, bo mnie kierowca nie widział, ale zeszłam na trawę i nic się nie stało. To inna historia. Rozbiłam się na skrzyżowaniu, tu jest taki parking, jeszcze jest drugi parking, ale nie ma żadnych dachów, toalet, niczego, tak Hokkaido to jest jakiś zupełnie inny świat. I jest tu wieża transmisyjna i ja właśnie za tą wieżą transmisyjną rozbiłam namiot i spałam jak zabita do momentu, kiedy nie obudził mnie piorun o 3:50 gdzieś bardzo blisko. Patrzę, o jacie, idzie jakaś straszna burza, a ja pod tą wieżą transmisyjną. No i no właśnie, telefon zdechł, bo pioruny walą. Przed chwilą jeden robnął, no centralnie gdzieś tu. Ja stoję na betonie w tej budce. Mój namiot został w takim zagłębieniu terenu. I ja tam nie chciałam zostać pod tą wieżą w kałuży wody, więc spakowałam wszystkie rzeczy, które były wewnątrz namiotu i uciekłam tutaj. Namiot będę pakować później. Mam nadzieję, że nie jest stopiony przez piorun. 4:37, już 40, nie, już prawie godzinę 37 jest, 50 minut trwa ta burza. No. Wszystko zaparowało, bo ja byłam mokra i w ogóle jest mokro bo moja koszulka jeszcze od wczoraj jest mokra, ale no, to jest wesoło, muszę zrobić jakieś zdjęcie. Widzicie jak wali? O, już coś się naprawił telefon. No, tak, życie. Dobrze, że była ta wódka, bo bym siedziała w kałuży w namiocie i czekała, żeby mnie piorun walił. Już trochę mniej pada, ale patrzcie, jaka tam jest kałuża. Płynie woda. W górze tego cieku wodnego jest mój namiot. Przestało w końcu padać. Woda już spłynęła, już tutaj nie ma takich wielkich strumieni. Namiot stoi. O Jezu, zapadam się, tu jest jednak pełno wody. O. Namiot stoi. Idealny biwak w czasie burzy po prostu, pod czymś takim. Na szczęście miałam tyle rozumu, żeby się trochę wyżej rozbić. No ale na tym błocie to bym się i tak nie rozbiła. Ale tak, to nie było takie złe. Zobaczmy, czy coś w środku przetrwało, ale w środku nic nie ma prawie. O. Nie tak źle. Nie, no dobrze jest. Trochę mokro, ale nie ma kałuży. Myślałam, że będzie kałuża. Śmieci są opruszone wodą, no i tyle. Okej, namiot przetrwał, choć jest już tak strasznie dziurawy, że bałam się w nim przetrwać tę burzę. Zapamiętam na długo tę budkę. Tu po prostu nic innego nie było. Co nie jest dziwne w górach zasadniczo, ale dotychczas byłam często w cywilizacji i przeżywam szok kulturowy na pustkowiu. Minęły 2 godziny i mam widok już na pole namiotowe. Ono przyjmuje tylko gości, którzy dokonali rezerwacji opłat kartą przez internet, więc to raczej nie dla mnie, choć pewnie by się zlitowali, gdybym tu doszła, ale trzeba zrobić jeszcze 3-kilometrową pętlę naokoło, żeby tam dojść, bo jest tutaj zbyt stromo, żeby przez te chaszcze się dostać. Wczoraj jak szukałam biwaku na parkingu, to jeden pan chciał mnie podwieźć tutaj. No ale wiecie, znacie mnie, ja się podwieźć nie dam, choćby nie wiem co, więc podziękowałam. Dał mi hamburgera, więc mam go jeszcze na lunch. Ale tak, tutaj raczej też lało. Jeden namiot jeszcze stoi, a są bungalowy tak zwane, które za drogie pieniądze można wynająć i mieć sucho. Jest łazienka, woda, no ale 3 km dodatkowo robić nie chce mi się po tą wodę. Myślę, że uda mi się wodę gdzieś zdobyć gdzieś indziej. Mam taką nadzieję.
Udało mi się pozyskać wodę w takim gospodarstwie, gdzie mają hodowlę kwiatów ciętych. I pan mi nalał 2 butelki wody. A niestety zaczęło znowu padać. No, tak się zaniosło totalnie. Schowam aparat i parasol wyciągam. Już wyciągnęłam. Znalazłam świetne miejsce na lunch. Tutaj są roboty budowlane, ale dziś jest niedziela, więc nikogo nie ma. Są nawet kosze na śmieci, no i toaleta. Bardzo przyjemnie jest. Jest to taka platforma do przebierania się, na której można usiąść. Odkleiłam taśmę. Jest umywalka, właśnie zrobiłam małe pranie. Prałam, bo była strasznie słona. Jest parawan, nic nie widać mnie. Małe tunele nie mają chodników. Próbuję wyczekać jakiś moment, żeby było bez ruchu, przynajmniej bez ciężarówek, ale nie jest to tak. Zeszłam z tej głównej drogi, była możliwość przejścia przez wieś Tojura. Ładnie tu jest. O wiele fajniej to wygląda niż te poprzednie miejscowości. Tu ładne pomidory ktoś ma. Kwiatki są posadzone. Jakoś tak przyjemniej. Ostatni kilometr na głównej drodze, ale mam jej dość. Ale w międzyczasie byłam na stacji Michinoeki i w łazience umyłam sobie włosy lodowatą wodą, bo ciepłą wyłączyli, pewnie dlatego, że turystki myły włosy, więc jak bardzo można utrudnić turystom życie, ale nic mi to nie przeszkadzało, bo jest bardzo ciepło i było to bardzo orzeźwiające. Tylko mam problem z wysuszeniem włosów, bo pada deszcz. Zaniosło się znowu i tak najpierw co kwadrans padało, a teraz to już tak chyba zostanie. No i jestem w Tojurze, tak? Tojako albo Tojura. Nie mogę. Poprzednia była Tojura i to jest Tojako, chyba tak. No, idę do sklepu zrobić zakupy na całe 4 dni. Teraz będzie Park Narodowy Shibetsu Toya, w którym właśnie spędzę parę dni, próbując gdzieś wejść na jakieś góry i na jakieś szlaki i zobaczyć jakieś wulkaniczne kratery i tak dalej. Więc będzie ciężki plecak, na co się nie cieszę. No ale tak trzeba. Nie można codziennie chodzić do supermarketu i jeść tylko miejskie jedzenie. I jest wiata na dziś, tak że nie będzie biwaku pod namiotem. Niesamowicie skitrana miejscówka. Na dole nie ma żadnego znaku do parku. A to jest taki park już dawno nasadzony, w całości wiśniowy, także tu się powinno przychodzić na kwitnienie wiśni, ale myślę, że nie przychodzi tu nikt. W opiniach Google'a była opinia jednej osoby, która mówiła właśnie, że chyba rzadko tu ktoś bywa. No w tym roku nie kosili, może w zeszłym, ale to bardzo dobrze dla mnie. Pada deszcz. Całą noc padało. Pada dalej. Niestety. Siąpi taki drobny deszcz, ale będzie mglisto szaro i nic nie będzie widać. Pechowo na Park Narodowy. No, ale dobrze, że miałam dach nad głową. Spisał się znakomicie. Tylko mam tutaj towarzystwo. Szerszenia nad głową. Z gniazdo szerszenia. Takie okrągłe, papierowe. Zbudowane dokładnie nade mną. Widziałam to wczoraj, jak się rozbijałam, ale już po prostu stwierdziłam, że jak się będę spokojnie zachowywać, to pewnie da mi spokój, mam nadzieję. Na razie jeszcze nie wyszłam z moskitiery. On się obudził o tej samej porze, co ja. Zasnął razem ze mną i obudził się sam razem ze mną. Czyli tak jak hiker wraz ze zmierzchem i świtem zasypia i się budzi. No.
Zawsze coś, ale nie no, myślę, że będzie ok. Jeden szerszy. Żeby ten deszcz przestał padać, ale jutro ma być jeszcze gorzej, a jutro chciałam iść na taką bardzo fajną górę, na której jest chatka. No, mam nadzieję, że dam radę. Może to wcale nie są szerszenie, tylko osy, takie duże osy z długimi nogami. Przewężenie na odwłoku, teraz właśnie weszła do środka, ale widać w tym punkciku, że się rusza. Tak, niewątpliwy koniec głównej drogi. Jestem już na szlaku. To jest szlak, który wiedzie przez ruiny budynków i chyba jak po prostu wsi, które zostały po wybuchu wulkanu w 2000 roku. Tak, to był 2000, pobliski bardzo wulkan, na który niestety nie da rady wejść, bo trzeba wjechać kolejką. Tak zrobili, że nie można wejść, tylko trzeba zapłacić i wjechać kolejką. No a to jakby odpada, nie będę jeździć kolejką, więc tego też się nie da zobaczyć. Ale przynajmniej ten szlak niby jest zamknięty, ale jest otwarty, bo jest za wcześnie, jeszcze nie wolno niby, no ale mi jest wszystko jedno. No i nim zejdę do jeziora Toja, jest mi bardzo, bardzo przykro, że go nie zobaczę, bo taka jest pogoda. Jest kompletne mleko, pada bardzo drobny deszcz, jest wisząca do ziemi chmura stratus. Jest obrzydliwie. Jestem cała oczywiście spocona i w ogóle jest ohydnie. I bardzo jestem rozczarowana, że szłam tu 3,5 miesiąca i nie zobaczę jednego z najpiękniejszych miejsc na trasie. No, ale co zrobić? Takie jest życie długodystansowca. Trzeba się dostosować do warunków. Nie da się czekać. Japończycy chyba lubią takie ruiny, bo to już któryś raz z kolei jakaś katastrofa naturalna i ruiny zostawione do oglądania. Jak może natura być potężna. To było przedszkole, które zostało poważnie uszkodzone. Budownictwo tutaj jest raczej prowizoryczne. To nie są takie wieżowce jak budują w Tokio, które mają przetrwać różne trzęsienia. Można sobie wyobrazić, jak już będzie po Armagedonie, będzie koniec świata, ludzie wszyscy zginą i coś takiego po nas zostanie i będzie się jeszcze długo biodegradować, ale powoli rośliny to wszystko zajmą. Może tak właśnie będzie. Piszą tutaj, że ma być widać jakieś bardzo ciekawe uskoki tektoniczne, które powstały właśnie na zachodniej krawędzi góry Usu, czyli tego wulkanu, który wybuchł. Tu już widzimy jakąś ruinę i samochód, a to była dawniej droga, tylko właśnie ona całkiem się pofałdowała w czasie tego wybuchu. Co ciekawe, to nie była taka katastrofa jednorazowa, która następuje w jednej sekundzie i już potem nic, tylko przez 45 dni tworzyły się nowe kratery. Na początku tylko coś dymiło, później całe zbocze się pokryło kraterami jak w serze szwajcarskim i jakaś fabryka ciasteczek runęła i na końcu właśnie już całe zbocze tej góry po prostu się pokręciło. Tutaj widać ten krater, największy chyba z nich wszystkich. No ale w tej mgle to nie bardzo, ale jest tam dziura na dole rzeczywiście, nic nie dymi. Jakby dymiło, to by nie było wolno tutaj wejść. Jest taki wyłożony deskami trakt. Można się przejść, co właśnie czynię.
Straciłam właśnie godzinę bez sensu w sumie. Poszłam do informacji turystycznej, jestem już nad jeziorem Toja i w informacji pierwszej odesłali mnie do informacji drugiej, a w informacji drugiej w ogóle nie wiedzieli, o co chodzi. Jak zapytałam o mapy topograficzne, takie wędrówkowe. Chodzenie po górach jest tak niszowe. Jest jakaś aplikacja, która ma takie mapy, ale ja nie wiem, jak się nazywa i nie udało mi się tego znaleźć. Znalazłam jedną, która się nazywa Yamap, ale ona jest cała po japońsku i nie umiem tam nic wpisać, więc też nie za bardzo działa. No, ale dowiedziałam się w każdym razie, że nie bardzo jest tu co robić, jeżeli chodzi o chodzenie. Są tylko takie malutkie szlaki spacerowe, jak ten, którym właśnie przeszłam. Ten był stosunkowo długi. No i poza tym można wchodzić na poszczególne górki i trzeba schodzić do parkingu, więc bez sensu. Da się wejść na Horohoro i Horohoro ma drugi szlak, ale biegnący w kompletnie nie tym kierunku, w którym ja idę, więc bez sensu. Wylądowałabym znowu na południowym wybrzeżu Hokkaido, kawałek dalej. Więc chyba Horohoro odpada. Bardzo chcę wejść na Tarumae. To od początku chciałam tam wejść, jeszcze planując w Polsce, bo jest tam chatka. Więc chciałabym tam jutro przenocować. Mam tam strasznie daleko, jeszcze 60 km. Także nie wiem, czy to się uda. No muszę dziś się pośpieszyć. I zrobić 26 jeszcze. To wtedy może mam szansę. Jest tam dosyć duże, 700 metrów podejście, ale no 700 to jest do zrobienia. Byle pogoda była w miarę. Podobno ma padać tylko trochę. Widoków na pewno nie będzie, niebo się zatkało chmurami. Także niestety, ale tu się nad jeziorem przynajmniej uniosły. Cały czas wiszą nad górami, nad Usu zwłaszcza. Być może jednak da się jakoś wejść na Usu z tej strony, tak żeby zrobić pętlę, ale musiałabym wczoraj pójść jeszcze z 10 km asfaltem na południe, żeby się o tym przekonać, więc no już trudno, przepadło. Chyba muszę tu przyjechać jeszcze raz i robić małe szlaki. No a na razie zjem po prostu drugie śniadanie, bo się zrobiło tak późno. Mam jeszcze zachowaną jedną kiełbaskę, mam czekoladę, żelki i grapefruita, więc przynajmniej tyle. I tak się biwakuje w Japonii. Przywozi się wszystko samochodem i nawet jest taki specjalny wózek, żeby nie trzeba było z samochodem nosić rzeczy na planowane miejsce rozbicia namiotu. To chyba jest pole namiotowe, ale one tu nie są darmowe, więc nie dla mnie. A zresztą wiadomo, plan mam inny. Znalazłam ścieżkę na punkt widokowy. To właśnie jest ten punkt widokowy. Tu jest jezioro, a tu jest Mount Usu. I jeszcze taka druga górka, z której wyraźnie widać, jak się dymi, jak siarka bucha rozgrzana magmą gdzieś we wnętrzu ziemi. Fajnie to wygląda. Niestety nie ma ścieżki w dół, to znaczy miała być ścieżka, a widzę, że jest jakaś stara, bardzo zarośnięta droga, no ale spróbuję nią zejść. No bo po co ścieżka, jak można wjechać autem? I tak jest wszędzie. Nie mówię, że biwakowanie stacjonarne jest złe, albo coś takiego, albo kemping taki, na który się wjeżdża, to jest coś złego. Po prostu brakuje alternatywy, nie ma nic innego. No, trudno. Przynajmniej coś widać. Chmury się uniosły, przez chwilę nawet świeciło słońce. Przez chwilę. Ale nie narzekam, słońca ostatnio było dość.
Cholera, ale się wkopałam. Trzeba było zostać na asfalcie. Są takie chaszcze. Widać, że ktoś próbował się przedzierać. Chyba w odwrotną stronę. No. Więc może się da, ale stracę na pewno godzinę. ...3300 km. Znowu zapomniałam. Za dobrze mi się idzie, za szybko idę. Ale przypomniało mi się, nie tak bardzo za późno. 5-10 km temu, już nie wiem. W każdym razie jestem na drodze znowu, już nie jestem na chaszczystym szlaku. Byłam w sklepie, bo okazało się wczoraj, że jeszcze będzie jeden, więc jestem dzień do przodu z zakupami. Teraz już mam ciężki towar. No i lecę dalej w nadziei na fajny nocleg w parku, a raczej takim jakimś miejscu do trenowania biegu narciarskiego. Wybaczcie chaos. Tak mam. Słucham tego dość często. Nie wiem, czy słyszycie w tle syrenę? Właśnie wyłączyli. Bardzo dziwny dzień dzisiaj. Jestem na przystanku autobusowym na skrzyżowaniu. I to jakby nie jest takie dziwne. Tam jest ten park, ale to jest taki park, nie park, tylko jakaś arena sportowa. Schowam się, bo auto jedzie. No i tam się za bardzo nie da spać i na dodatek teren jest raczej strzeżony i tam w ogóle się świeciło, jakieś auta były. Mogłam zapytać po prostu o nocleg, a przede wszystkim o wodę, ale jakoś tak nie chciałam się dekonspirować. Więc szukałam tej wody wszędzie naokoło i łaziłam tam po całym tym terenie, znowu jedzie auto. No i w końcu znalazłam, ale długo to trwało, na ścianie budynku, tam jest stara szkoła. No i wielkie boisko i w ogóle. Tak pewnie z 20 minut tam łaziłam. Zaświeciły się jakieś światło. I jak nabierałam teraz wodę, to nagle przyjechał jakiś wóz na syrenie, jakaś policja czy coś, czy straż pożarna. Czy to przeze mnie? Czy to jest możliwe? Przecież nie przyjeżdżaliby na sygnale, przynajmniej w Europie, ale tutaj to nie wiem. I przed chwilą właśnie przyjechał drugi, że już 2 wozy tam są. Ja się w cieniu po prostu przekradłam przez boisko i przebiegłam z powrotem na skrzyżowanie, także pilnują raczej słabo. Jeżeli to jest policja, to im złoczyńca spod nosa ucieka z łatwością. Nie wiem, bardzo dziwne. Przystanek jest trochę stęchły, chodzą tu robaczki w środku. No, bez szału, ale przynajmniej nie będzie mokro, jeżeli będzie padać. No, zdam wam relację później, co się działo dalej, czy mi ktoś to się znajdzie, wylegitymuje i da mandat, czy w ogóle nie o mnie chodziło. Bardzo jestem ciekawa. Póki co dobranoc. Zmobilizowałam się o 4:00, żeby wstać, bo dzisiaj planowo mam zrobić 40 km i wejść na Tarumae i jeszcze dojść do chatki. Ale widzicie, co się dzieje. Znowu jest poranna burza. Dziś ma w ogóle cały dzień padać, ale nie tak. Irno pokazywało 16 mm przez cały dzień.
IRNO się zazwyczaj tutaj nie myli, a japońska prognoza się myli ciągle. Wczoraj zapytałam informacji, jaka ma być prognoza na dzisiaj i było 3 mm. 3 mm to już o 4:30 było, a już jest 5:30 prawie. No niestety, miałam wyjść o 5:30, ale nie wyszło. No. W ostateczności będzie nocleg w busie na parkingu przed szlakiem. No ale nie chciałabym. Naprawdę chciałabym przenocować w tej chatce. Ale coś czarno to widzę. Ale w każdym razie bardzo się cieszę, że udało mi się przekimać na tym przystanku. Na razie jestem zupełnie sucha. A te wozy na sygnale to raczej nie chodziło o mnie, bo jeden z nich, ten pierwszy, to był wóz strażacki. Więc po prostu taki bardzo dziwny zbieg okoliczności. Tu się spało dobrze, ziemia się trzęsie, znaczy cały ten budyneczek, jak tir przejeżdża, a tirów jeździ dużo, ale będąc zmęczona spałam i tak bardzo dobrze. Tylko żeby się ta pogoda trochę wyklarowała. Przez całą porę deszczową nie było deszczu, prawie. Był na początku, ale potem jakoś trafiłam tak, że nie było, a ten jeden tydzień, kiedy padał deszcz na Michinoku Trail, to ja byłam na Tajwanie. Na Hokkaido nie ma pory deszczowej, ale najbardziej deszczowy jest wrzesień, ale chyba sierpień też i to jest pora tajfunów, więc no, coś mi się zdaje, że będę mieć najwięcej deszczu właśnie na Hokkaido. Mam wodę lepszą niż tamta, bo ta z tej szkoły nie była za smaczna, chyba dawno nikt jej nie używał i stała w rurach. To jest mineralna, na parkingu jest takie źródełko. Nie idzie mi za dobrze dzisiaj. Przeszły jeszcze 2 ulewy. To jest okropnie po prostu. Ciężarówki, rozbryzgi. Już właśnie przestało padać, ale dalej idę w kurtce, bo jest pomarańczowa i po prostu chcę, żeby mnie widzieli na tej drodze. No, najgorsze jest to, że będę musiała nieść wodę. Chyba jeszcze nie stąd, przecież nie ma nawet 9, ale może z Michinoeki, który ma być po drodze, albo będę łapać ludzi, żeby mi dali trochę wody. Bo niestety na całym tym szlaku górskim nie ma ani kropli wody. Także dopiero na kempingu jutro, gdzieś jakimś po drodze, będzie można uzupełnić. Czy muszę się nawodnić na zapas, ale nie ma się gdzie wysikać. Znaczy gdzieś się coś znajdzie pewnie. Ciężki plecak, bo zapas żarcia na parę dni. Nie wiem co w nim mam, że jest taki ciężki. Ten ręcznik, który mi dała ta pani wtedy w czasie upału. I jeszcze wiem co. Mam 2 awokado i mam torbę pomidorów. Te pomidorki wczoraj dostałam. 2 panie się zatrzymały pod wieczór i mówiły, że się martwią o mnie, że tak idę tą drogą. No, ale wyjaśniłam, że idę na koniec Japonii i że jak zwykle dziękuję bardzo, ale nie skorzystam z podwózki, bo tego robić nie wolno. Taki honor hikera. O Jezu, mocno. No i dałem mi te pomidory w związku z tym. Fajnie, bardzo są smaczne, to są takie z gospodarstwa pomidory, które one sprzedawały na jakimś straganie i wracały właśnie do domu. No znowu tir, same tiry, widoki mam na tiry. Idę cały czas przez dziki las, więc to jest okej, ale te tiry to jest masakra. Żyję, wylazłam z tunelu. Ten miał ponad 1,5 kilometra. Na całe szczęście był chodniczek z wysokim krawężnikiem, więc się przyklejałam do ściany, ale po prostu cały czas. Te tunele oczywiście nie
nie mają wentylacji, ale to mnie najmniej martwi ze wszystkiego. Po prostu nie chcę, żeby mnie rozjechali, bo tam jest bardzo ciemno i kierowca może stracić panowanie i nawet może nie pomóc ten wysoki krawężnik. No, a tutaj mrzawka cały czas, pogoda obrzydliwa. Idę. Mam zawsze wielką satysfakcję z tego, że nie wyciągam ręki i nie łapię stopa. Choć byłoby to bardzo łatwe, bo wszyscy chcą mnie podwieźć. Wygląda na to, że przejście Parku Narodowego Shikotsu-Toya to będzie totalna porażka i jakieś mini tylko szlaki, bo po prostu nie ma szlaków, które są na mapie. Pogoda, szkoda gadać. Kolejna ulewa złapała mnie przed tunelem. Kolejny tunel na szczęście miał szeroki chodnik. Tutaj wzdłuż jeziora Shikotsu jest taki fajny chodnik szeroki, więc idzie się dobrze. Bezstresowo. Jeziora nie widać. Trochę było widać wodę przy brzegu, ale i tak wszystko jest we mgle i nie widać drugiego brzegu. Może pójdę bardziej w krzaki, żeby te ciężar... A nie mogę, bo przecież stoję tu dlatego, żeby nie padał deszcz na aparat. Ale może tutaj o. No i... No to zerknęłam na tę szarą wodę. No i bolą mnie nogi w ogóle. I doszłam na parking, na którym miał się zacząć szlak, który jest tutaj za krzakami. Tam jest jakaś prastara restauracja zamknięta, cały parking jest zamknięty, są jakieś bramy i nie ma żadnej ścieżki. Tu kawałek dalej patrzę, jest droga, może po prostu mapy CZ źle pokazują i że może to jest ta droga, ale to nie jest ta droga, to jest jakaś leśna droga. Włączyłam mapę Google'a, mapa Google'a tutaj nie pokazuje żadnego parkingu ani żadnego trailheadu. Pokazuje, że szlak na Tarumae to w ogóle idzie z nie wiadomo skąd, jakoś strasznie daleko, nie wiadomo skąd. Ja po drodze żadnego parkingu szlakowego nie widziałam i na pewno go nie było. Więc tak. Oczywiście na Tarumae wjeżdża się samochodem i tam jest parking przy chatce właśnie tuż pod szczytem i stamtąd zaczyna się normalnie wycieczki. Wczoraj ten facet pokazywał mi, że informacje, że któryś ze szlaków został zamknięty, ale nie był w stanie powiedzieć, który. I na Yomapie wydaje mi się, że ten szlak właśnie mi pokazywał. No ale nie wiem, co mogę na to poradzić, jakby ja nie jestem w stanie tego znaleźć. Byłam w informacji turystycznej Parku Narodowego, oni nie byli w stanie mi nic powiedzieć na temat szlaków turystycznych w parku. Na pewno Japończycy mają na to jakiś sposób, bo raz ten człowiek, który mi na Hotace pokazywał na telefonie, gdzie jest źródło wody, to miał taką aplikację. Trzeba było go zapytać, co to za aplikacja, ale kompletnie zgłupiałam. Wtedy zależało mi na wodzie i szlak był i po prostu... No... Nic, nie idę na Tarumae. Moja piękna chatka pozostanie nieodwiedzona. Może kiedyś. Plan B. Ma być jakaś jeszcze ścieżka spacerowa po jakimś ładnym kanionie, to może tam pójdę. A za jakieś 11 km będzie darmowe pole namiotowe. Namiot mi się nie uśmiecha, bo będzie przeciekał, o ile może przestanie padać. No ale to już chyba niech będzie, bo tam przynajmniej jest woda. Chyba że w tym kanionie coś wyczaje, jakąś wiatę. No, także idę na asfalt. Kurde, co za Hokkaido rozczarowuje, szczerze mówiąc, z tym, że tu się nie da chodzić. A miał być raj dla wędrowców. Ogólnie szkoda gadać, dzisiejszy dzień to jakaś masakra, nadal leje, ale dzień się w końcu skończył i w końcu się skończył dobrze. Także jak ktoś jeszcze raz powie, że Japończycy to ksenofobii, będę gwałtownie zaprzeczać. Zawsze można jakichś dobrych ludzi tutaj spotkać. Doszłam nad jezioro, jezioro jest tam i tam jest biwak, znaczy pole namiotowe, które rzekomo miało być darmowe. Okazało się, że wcale nie.
Ktoś z gości zadzwonił do właściciela i zapytał, jak to będzie z moim biwakiem, i ten właściciel po prostu odmówił. Powiedział, że no camping. No to ja myślałam, że po prostu pójdę nad jezioro na plażę, zabrawszy z łazienki wodę, ale pomyślałam sobie, że ten mój namiot cieknie i będzie obrzydliwie i w ogóle może po prostu zapytam tu gdzieś, może mi ktoś udostępni kawałek jakiegoś daszku. I tutaj właściciel sklepu, takiego plażowego sklepiku z napojami, lodami i chyba jeszcze lunche tam sprzedaje, pozwolił mi tutaj się rozbić właśnie pod tym daszkiem i jest naprawdę fajnie. Hello! A tak, ludzie są tutaj właśnie przyjaźni. Więc jestem rozbita z moskitierą pod daszkiem, tylko że ten daszek nie jest zupełnie szczelny, bo no, na spojeniu z dachem cieknie i troszeczkę ścieka po tych prętach, którymi to jest przymocowane, ale myślę, że i tak będzie bardziej sucho niż w moim namiocie. Wszystko tonie w nimbostratusie, ledwo widać brzegi jeziora, siąpi, jest ohydnie. Właściciel sklepiku mówi, że tu nie ma komarów, ale nie wierzę mu. Zawsze się jakiś jeden znajdzie i nie da człowiekowi spać, właśnie mi swędzi kolano, ale to chyba stare ugryzienie. No, więc gdzieś ponad 4 dychy zrobiłam, jestem mega zmęczona, mimo że jest dopiero 18:30, zaraz idę spać chyba, po kolacji oczywiście. Dotarłam tu przed 18, więc czas dobry. Po drodze miałam tylko jedną przerwę, po 20 km i po 20 kolejnych osiadłam tutaj. No, także, no miejmy nadzieję, że będzie lepiej jutro. Obrzydliwe. Genialne jezioro, właśnie się wykąpałam i to bardzo solidnie, fajnie się pływało. Jest zimna woda, bo jezioro jest bardzo głębokie chyba dlatego. I jest tak czyściutka woda, że no po prostu widać każdy szczegół na dnie, jak się ma okulary na sobie, a nie zdejmowałam. Popływałam sobie żabką i pieskiem, żeby nie moczyć włosów, nie szalałam z żadnym kraulem. Teoretycznie przestało padać, ale właśnie w tej chwili zaczęło na nowo, więc chyba dobrze wycelowałam. Idę się przebrać i idę na szlak rowerowy do Chitose. Tam ma być pole namiotowe za zaledwie 27,5 km, plus pewnie jeszcze pętla do sklepu. No to tak akurat na cały dzień. Piękne jezioro, naprawdę. Ja myślę, że jakieś bóstwo shintoistyczne zadecydowało o tym, że nie pójdę na Tarumałę, tylko pójdę sobie na biwak i wykąpię się w tym pięknym jeziorze. No więc humor mi się poprawił i nocleg był super. Całą noc lało, a ja tak się ustawiłam, że na mnie nie kapało i było ok. A tu jaki dar od losu. Po lewej jest ścieżka rowerowo-piesza, asfaltowa, ale wzdłuż niej biegnie taka piękna, gruntowa droga, mokra jak cholera, no ale idę nią, bo jest przyjemniej. A tam za drzewami główna droga. Także 3 drogi w jednym miejscu. Ciekawe jest to, że na Hokkaido nie inwestują w żadne parkingi, nie ma tutaj już takich fajnych wiat i w ogóle parczków. No nie ma miejscowości, to też pewnie dlatego, jest tylko las. Przynajmniej w tej części, którą ja idę. Oczywiście wybierałam dzikszą, więc nie było gdzie usiąść na lunch, ale ten szlak rowerowo-pieszy prowadził przez taki parking, gdzie znalazłam Toytoja. Nie pierwszy raz, nie ostatni jadłam lunch w Toytoju, bardzo czysto, przyjemnie. W międzyczasie przyjechały 2 auta, a ja zostawiłam drzwi otwarte, no nie będę siedzieć w zamkniętym Toytoju. No ale tak, właśnie skończyłam grapefruita, jak to drugie auto przyjechało, więc okay. Cały czas wrzawka, jakiś stacjonarny niż czy coś, nic się nie chce poprawić.
szlak zaprowadził mnie w bardzo ciekawe miejsce, do rezerwatu archeologicznego, który obejmuje miejsce, gdzie znajdowała się wioska Ainów pomiędzy rokiem 800 a 1400. Myślę, że chodzi o naszą erę, ponieważ gdyby po prostu chodziło przed naszą erą, to zagłębienia w ziemi nie byłyby widoczne, a są doskonale widoczne. Znajdowało się tutaj około 10 chat, które były zrobione z trzciny. Częściowo były ziemiankami, chyba niektóre były całkiem ziemiankami, a cała wioska była położona nad dużą rzeką, która tutaj zakręca. Jest bardzo wartka, wielka rzeka, więc miejsce jest jak najbardziej obronne. Ludzie zawsze gustowali w takich miejscówkach, więc nic dziwnego. Bardzo fajne. Tutaj jest zresztą jeszcze taki wysoki, jakby druga terasa tej rzeki. Tu jest jakby ta pierwsza i tam jest ta druga, więc możliwe, że właśnie było to już typowo obronne miejsce. I sami Ainowie. Nadarzy się okazja, żeby parę słów o nich powiedzieć wreszcie. Bardzo ciekawy lud, o którym w sumie niewiele wiadomo. Nie wiadomo do końca, skąd się wzięli, to znaczy gdzieś z Azji przybyli kiedyś, ale wymieszali się z ludźmi z północnego Pacyfiku. Zbadano ich geny i wyszło na to, że posiadają jakieś geny z okolic Morza Ochockiego. I przypuszcza się, że przez to mają jakieś również genetyczne powiązania z Indianami Ameryki Północnej, co zawsze mi się wydawało prawdopodobne, ponieważ w ich sztuce występują takie motywy kwiatowo-geometryczne, bardziej geometryczne, trochę podobne do właśnie tych, które są w sztuce Indian z wybrzeża Pacyfiku, na przykład Indian Haida albo Kwakiutl. Więc zawsze mi się wydawało, że coś musi być na rzeczy. Ainowie nie byli z wyglądu Azjatami. Obecnie już się tak pomieszali z Japończykami, że nie ma już jakby czystej krwi Ainów. Ale w przeszłości wyglądali zupełnie właśnie inaczej niż Japończycy. Mieli niebieskie oczy, byli mocno owłosieni, byli wysocy i potężni, czyli tacy bardziej pierwotni. Przypuszczam też, że mieli jakieś geny Denisowian, jak wszyscy w Azji. Michał mówi, że ja jestem Denisowianką. To tak na marginesie. Jak wszyscy ludzie w przeszłości zajmowali się łowiectwem i zbieractwem. No, w tych lasach jest tyle zwierzyny. Przed chwilą widziałam sarnę i również niedźwiedzie i w ogóle. Także było tu co jeść, ale no wiadomo, trudne życie. Łowili też dużo ryb na łososie, szczególnie polowali i z ich skóry robili buty. Oczywiście marzę o takich butach. Mam nadzieję, że mi się coś uda w jakimś muzeum upolować. No na razie zwiedzanie tego rezerwatu. On nie jest bardzo duży, jest tu taka fajna ścieżka do zwiedzania. Oczywiście nikogo nie ma i ścieżka też nie nosi śladów chodzenia zbyt częstego. Jest zejście do wody. Fajne. Gdyby nie to, że już się kąpałam dzisiaj, to bym skoczyła. Woda jest chłodna, ale nie bardzo zimna. Podobna jak w jeziorze. Czyściutka, piękna. Na pewno jest tu pełno ryb. Są zejścia, takie ścieżki wędkarskie. I są też chyba jakieś małże, jakieś szczerzuje czy coś. Bo są skorupki w wodzie leżą. No więc Ainowie mieli tutaj fajnie. Zazdroszczę. W ogóle jeszcze język Ainów jest bardzo ciekawy. Nie jest spokrewniony z żadnym innym językiem na ziemi. Jest jeden, jedyny wyjątkowy i właśnie to jest też ciekawe. I jego dokumentacja, nagrania i jakieś zapisy
w większości zostały dokonane przez polskiego badacza Bronisława Piłsudskiego, brata marszałka, także zawdzięczamy naszemu rodakowi znajomość w dużej mierze właśnie języka Ainu. Ciekawe, prawda? No. Fajna miejscówka, jest tu wiatka, jest WC i jest chyba woda, więc czas na lunch. No i co? Który straszniejszy? Bo ja mam na ten temat wyrobione zdanie. Ten po prawej, zdecydowanie. Jakbym go zobaczyła tutaj, na pewno adrenalina by podskoczyła.